Witam. W tym filmie zajmiemy się mailem, który dostaliśmy odnośnie zmian. Identyczną treść możemy znaleźć na oficjalnym Discordzie. Ja z reguły o tym filmów żadnych nie robię, bo bardzo często są to tylko takie plany na przyszłość, gdzie nie mamy żadnych konkretów, kiedy coś się wydarzy, kiedy coś zmienią faktycznie. W tym mailu również jest kilka takich punktów, ale jest również kilka ważnych zmian, które nadejdą wkrótce, dlatego zapoznamy się z treścią tego maila, żeby nikt nie był zdziwiony, co się tam zmieni, a wiem, że tych mailów z reguły nikt nie czyta, więc wasz lektor zgłasza się tutaj w gotowości. No i przejdźmy do pierwszego punktu. Pierwsze pytanie i dwie powiązane z nią odpowiedzi tyczą się migracji. Tyczą się migracji z takiego technicznego punktu widzenia zarządzania królestwem, więc raczej niewielu z nas będzie to interesowało. Ale jako ciekawostkę wam powiem, że w mailu drugim, który otrzymaliśmy również dziś, mamy podaną datę, że zmiany będą obowiązywać od 15 maja, więc może tego dnia szykuje się jakiś mini update'cik. W każdym razie, jeśli chcecie sobie poczytać na temat migracji, to macie tutaj osobnego maila. My wróćmy jednak do pytań i odpowiedzi. Pytanie drugie przykuło moją uwagę, a brzmi następująco. Bastiony oblężnicze przymierza dają ogromną przewagę obrońcom. Łatwo jest im wykorzystać pobliskie sojusznicze miasta do wsparcia obrony, ale atakującym bardzo trudno jest użyć zgrupowań do wsparcia ataku, co często prowadzi do impasu. W jaki sposób zamierzacie to naprawić? Odpowiedź jest następująca. Nie będzie już możliwe budowanie budynków przymierza ani przenoszenie miast w pobliże bastionu oblężniczego przymierza. To pozwala zarówno obrońcom zachować zdolność do ciągłego uzupełniania obrony, jak i daje atakującym pole do podjęcia środków zaradczych, aby jak najbardziej przechylić równowagę sił na swoją korzyść. Punkt drugi mówi o tym, że nie postawimy bastionu, jeśli będzie tam blisko jakieś miasto albo budynek przymierza. No i mówią nam o tym, że w związku z tym będziemy ostrożnie posuwać się naprzód i proaktywnie komunikować się z graczami w sprawie tej zmiany. Mamy nadzieję zabrać szeroki zakres opinii, które pomogą nam lepiej wprowadzić usprawnienia. No i osobiście uważam, że taka zmiana jak ta jest przepiękna. Zmiany takiej jak tej potrzebujemy od zaraz tak naprawdę. Gdyby to było wprowadzone już wcześniej, być może, nie mówię, że tak by było, ale być może przebilibyśmy się przez bastion NF. Tym bardziej Hołu mogłoby się przebić przez bastion NF. No i nie byłoby takiej kuriozalnej sytuacji, że 3 miasta pilnują samego bastionu i nie można tam nic zrobić. Mam nadzieję, że ta zmiana wyłączy taką patologiczną możliwość filowania bastionu przez jedno miasto, a tak naprawdę trzymania całego frontu w jakimś choke poincie przez 3 miasta. Nie powinno to nigdy tak wyglądać i miejmy nadzieję, że tę erę będziemy mieli już za sobą. Przejdźmy do pytania trzeciego, które jest również, powiedziałbym, bardzo interesujące. Pytanie brzmi tak. Zarządzanie przymierzem jest stresujące i przynosi niewiele korzyści, co zniechęciło wiele osób do zostania administratorami przymierza. Co zamierzacie zrobić, aby to rozwiązać? Planujemy zwiększyć korzyści i zmniejszyć obciążenie związane z zarządzaniem przymierzem, aby zachęcić więcej graczy do podjęcia tej roli. Teraz mamy tutaj spis korzyści. Planujemy wprowadzić okresowe rankingi dla przymierzy na podstawie ogólnych wyników sezonu i przyznawać nagrody za administrację przymierzem. Nie wiem, na czym ma polegać ranking dla przymierzy, bo podejrzewam, że to będzie ranking... No bo raczej będzie to ranking, w którym będziemy się mierzyć z innymi przymierzami, więc zobaczymy, co tutaj planują. W tej kwestii nie mam pomysłu. Natomiast jeśli chodzi o przyznawanie nagród za administrację przymierzem, może będziemy świadkami bardzo fajnej sytuacji, gdzie za jeden postawiony znacznik będziemy otrzymywali 50 gemów. Wiadomo, niewiele, ale pomyślcie sobie w ten sposób. 10 znaczników, mamy już 500 gemów. Ja jestem za, więc ja jestem oczywiście za. Tutaj mamy drugą część tego, teraz wam ją przeczytam. Przymierza, które spełniają określone kryteria, otrzymają więcej nagród w zależności od swojego miejsca w rankingu. Natomiast jeśli chodzi o usprawnienia, rozumiemy, że administratorzy przymierzy poświęcają dużo czasu i wysiłku na organizowanie działań, takich jak budowanie budynków przymierza, aktywności versus graczy i najazdy na behemoty, śledzenie uczestnictwa członków oraz przyznawanie im nagród na podstawie wyników w tych działaniach. Te działania i nagrody są kluczowe dla rozwoju przymierza, dlatego szukamy sposobu na dodanie wygodniejszych metod dla administratorów do zachęcenia członków do uczestnictwa. W efekcie obecnie planujemy wprowadzić nowy system, który roboczo nazwiemy zbrojownią przymierza. Nazwa może ulec zmianie. Zaopatrzenie będzie gromadzone w zbrojowni na podstawie ogólnych wyników sezonu przymierza,
a także indywidualnych osiągnięć jego członków. Administratorzy przymierza będą mogli ustawiać parametry zadań przymierza, takie jak ramy czasowe, warunki, nagrody i zakres. A gracze, którzy ukończą te zadania, otrzymają wyznaczone nagrody. Nasz ostateczny cel wygląda mniej więcej tak. Gdy przymierze stale dobrze się rozwija, nagrody są gromadzone w zbrojowni, zachęcając członków do aktywnego uczestnictwa i tworząc w ten sposób pozytywną informację zwrotną. Jednocześnie administratorzy przymierza będą mogli łatwiej organizować działania i motywować jego członków, korzystając z tej funkcji, co zmniejszy stres związany z monitorowaniem uczestnictwa i przyznawaniem nagród. W przyszłości planujemy również wprowadzić więcej narzędzi i funkcji, aby zmniejszyć obciążenie związane z zarządzaniem przymierzem, uwalniając administratorów od złożoności zarządzania ludźmi i wydawania poleceń, pozwalając im na nowo odkryć radość, która pierwotnie przyciągnęła ich do gry. Wiecie, droga R4 nie jest usłana różami. Jedna osoba chce, żebyście postawili manę, druga osoba chce, żebyście przyjęli jego farmę, trzecia osoba nie wie, jak korzystać z podstawowych funkcji gry, ale zapytać, jak się czujesz, to już nikt o to nie zapyta. Tacy właśnie jesteście, tylko daj manę, zaakceptuj farmę, a jak już wszystko jest, to spierdaj, bez podziękowania, już cię tutaj nie chcemy w naszym składzie. Tak to wygląda, z tym trzeba się mierzyć, będąc R4. Natomiast jeśli chodzi o te nagrody dla członków, podejrzewam, że to będzie naprawdę fajne. Być może będziemy mogli tam ustawić jakieś progi, na przykład progi w budowaniu, to dla inżynierów oczywiście, chociaż wiadomo, że wszyscy chcielibyśmy jakichś progów meritów, które zachęcałyby do walki. No i my jako R4 nie musielibyśmy tego monitorować na bieżąco, tylko system by robił to za nas. A najlepiej moim zdaniem, jakbyśmy wrócili do starych, dobrych... Nie przypomnę sobie teraz, jak to się nazywało, ale chodzi mi o te punkty, które zdobywaliśmy łącznie z zasługami, tylko te punkty nabijaliśmy walcząc z przeciwnikami z innych stref startowych. Także przywrócenie tych punktów by naprawdę dużo ułatwiło i liczę na to, że obudzą się, no i te punkty przywrócą. Także tutaj drugie pytanie, które jest naprawdę na duży plus. Przejdźmy do pytania czwartego, które może wiele osób tutaj zaskoczyć. Mnie również zaskoczyło, dlatego między innymi postanowiłem nagrać ten film. No pytanie brzmi następująco. Bohaterowie, strzelcy wyborowi są silni, tak to brzmi, ale ich zasięg ataku jest często zbyt krótki, aby byli naprawdę użyteczni w walce. Jak zamierzacie rozwiązać ten problem? No i mamy odpowiedź. Nieustannie monitorujemy dane z bitew i otrzymaliśmy wiele sugestii od graczy, którzy chcieliby, aby zasięg ataku legionów strzelców wyborowych dorównywał legionom magii. Myślę, że nie każdy chce, żeby te jednostki miały taki sam zasięg, po prostu chcemy, żeby była większa różnorodność na polu walki i żeby nie było takich sytuacji, że jedna jednostka dominuje zdecydowanie nad innymi. No bo na ten moment tak naprawdę nikomu strzelcy nie są potrzebni. Piechota, wiadomo, pełni swoją rolę, która jest unikalna w tej grze. Nikt nie zastąpi piechoty. Kawaleria również pełni taką unikalną dość rolę. Jest to dosyć niewielka nisza, bo nie oszukujmy się, wiadomo, że mogliście się naoglądać jakichś playów, że tam eko biegało sobie kawalerią, ale mniejsze przymierza raczej sobie na coś takiego nie pozwolą, bo po prostu większość z tych graczy, z tych mniejszych królestw, z tych mniejszych przymierzy nie posiadają jeszcze 5 marszów jednostek, te 5 kawalerii, żeby takie playe robić. No a jednym marszem kawalerii to wiecie, można sobie pobiec po runę co najwyżej, a nie jakieś stworzyć zagrożenie. Więc kawaleria w określonych warunkach również może być bardzo ciekawym wyborem. Przejdźmy teraz do magów. Magowie wiadomo, z daleka sobie tutaj będą strzelali, będą atakowali, kogoś tam podpalą, kogoś tam zamrożą. Każdy otrzyma jakieś obrażenia, szczególnie strzelcy, jeśli taki wyjdzie, no bo strzelcy mają mniejszy zasięg. No i taki legion strzelców bardzo często spotyka się z sytuacją, gdy dostaje fokus od 10, 15, a może nawet więcej legionów magicznych, no bo 15 legionów magicznych, żeby atakowało twój jeden legion, wystarczy, że to będzie 3 graczy. Wiadomo, w pierwszym sezonie nie było to tak odczuwalne, bo nikt nie biegał na 5 legionów, ale im dalej w las, im dalej tutaj w postępie w grze, im mamy więcej dni logowań na koncie, tym ta różnica jest bardziej odczuwalna. No i w tym momencie tak naprawdę łucznicy nie są nikomu potrzebni, bo tak, ani nie są tankowni, więc tanki tutaj na pewno są lepsze.
Takich zagrań z strzelcami, jak można zrobić legionami kawalerii, to na pewno nie zrobicie, więc tutaj też nie ma porównania. Kawaleria jest również unikalna. No i tak naprawdę pozostaje nam porównanie z legionami magicznymi, bo jedne jak i drugie są to jednostki dystansowe, więc jedyne sensowne porównanie to właśnie z legionami magicznymi. No i tutaj w tym dalszym etapie gry jeden legion strzelców spotyka się bardzo często z fokusem 10-15 minimum legionów magicznych. No i starcie 1 versus 15 wiadomo jak się skończy. Nawet wymaksowany legion T5 strzelców z najlepszymi bohaterami, jeśli zaatakuje go 15 legionów T4, chcąc nie chcąc ulegnie, tak? Polegnie. A żeby polec od T4, to naprawdę trzeba się postarać. Dlatego fajnie, że po pół roku zauważyli, że coś tutaj na polu walki jest nie tak, że 80%, nawet 85% powiedziałbym, legionów, które widzimy na polu walki są to legiony magiczne. No i co my tutaj dalej mamy? Planujemy zaoferować graczom kilka opcji, które pozwolą im przełączać się między różnymi zasięgami ataku i atrybutami legionów strzelców wyborowych, w zależności od ich preferencji. Być może będzie jakiś przełącznik, taki jak mamy z przeklętymi mieczami, chyba tak to się nazywa, ta polityka, w której giną jednostki, jeśli jej nie wyłączymy. No i analogicznie będzie tutaj sytuacja z dodatkowym zasięgiem dla strzelców. Zobaczymy, nie wiem jak to ma wyglądać. Dalej tutaj mamy jednocześnie rozważamy, jak należy dostosować umiejętności bohaterów strzelców wyborowych, artefaktów i pupili bojowych, aby pasowały do tej zmiany. Potrzebujemy trochę czasu, czyli tutaj już mamy takie nakreślenie, że przynajmniej przez te pół roku, a nawet rok powiedziałbym, nic się w tej kwestii nie wydarzy, aby określić zmiany w balansie spowodowane przez te modyfikacje. Więc dziękujemy za waszą cierpliwość, podczas gdy nad tym pracujemy. Tutaj można powiedzieć kurtyna. No i tyle, tak? Wielkie plany, wielkie oczekiwania, ale tej zmiany nie zauważymy szybciej niż za... Dam sobie rękę uciąć, że szybciej niż za pół roku jej nie zobaczymy. Chociaż może jak to usłyszą, to zrobią na złość. Chociaż mam cichą nadzieję, że będzie to trochę szybciej, ale wiadomo, nadzieję matką głupich. Przejdźmy do pytania 5. Sterowanie gry jest nieporęczne, a legiony w walce często działają w niepożądany sposób. Czy zamierzacie ulepszyć sterowanie gry? Obecnie planujemy ulepszenia sterowania, aby zapewnić większą automatyzację, na przykład umożliwienie legionom, które pokonały jednego wroga, automatyczne wyszukiwanie i atakowanie następnego celu. Powinno to zmniejszyć potrzebę mikrozarządzania i poprawić wrażenia z rozgrywki. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda gameplay grania magami. No to już kurwa, mogę wam tutaj zademonstrować tak na szybko, jak to mniej więcej wygląda. Taki prawdziwy, fajny gameplay grania magami. Nie patrzcie na tę parę, bo to jest tylko, aby wam coś pokazać. Włączacie sobie tak, atakowanie w marszu, włączacie sobie tryb szybkiej bitwy, no i na telefonie czy na komputerze sobie klikacie, no i... Oj. To było niefortunne, tak? Jakby tego miasta nie powinno tu być, umówmy się. To jest mocny statement, ale tego miasta tutaj nie powinno być. W każdym razie tak. Gdy mamy te opcje włączone, klikamy sobie niekoniecznie na sam legion, tylko gdzieś tam za te wszystkie legiony, które są. No i nasz legion, gdy wyczuje wroga w zasięgu tego ataku, automatycznie będzie atakował. I gdy ten legion wrogi pokonamy, wtedy automatycznie nasz legion będzie atakował kolejnego wroga, który jest dalej. Więc nie wiem, co tutaj chcą zmienić. Być może ta poprawka ma się tyczyć legionów piechoty i kawalerii, bo uważam, że legion magów jest już tak bardzo nudny, bym powiedział, bo tylko sobie stoicie z tyłu, włączacie szybką bitwę, klikacie gdzieś tam naprawdę kilometry za wrogimi legionami, no i wasze legiony same przynoszą po 50 minimum tysięcy zasług na jeden legion. No i tak wygląda gameplay magów. Wiadomo, łucznikami trzeba się bardziej napocić, dlatego lubię grać strzelcami, bo lubię czuć ten oddech na plecach, że jeden zły krok i jesteśmy martwi, wraca nasz duszek do miasta. No jest to po prostu dla mnie ciekawsze, tak? Nie stoję z tyłu, nie walę konia, ale w tym momencie po prostu strzelcami się grać nie da. Czy idealnym rozwiązaniem jest danie im zwiększonego zasięgu? Moim zdaniem niekoniecznie, bo gdzieś zabijemy te różnice między strzelcami a legionami magicznymi. Być może odrobinę bym zwiększył ten zasięg strzelców, ale przede wszystkim zwiększyłbym
obrażenia przeciwko legionom magicznym, żeby te wymiany, nawet gdy nas swarmują, nie były aż tak bardzo na minus. No bo w tym momencie łucznicy są taką piechotą tylko dystansową, dostają wszystkim na łeb, jeśli porównamy ich z magami. Wróćmy do czego? Wróćmy do naszych pytań. To było pytanie 5, więc przejdźmy do Pytanie 6. Funkcja zgrupowanej armii jest dostępna w jednym sezonie. Poprawię tutaj, jak to brzmi, a w innych nie. Biorąc pod uwagę jej wygodę, czy udostępnicie ją we wszystkich sezonach? Odpowiedź. W miarę postępu sezonów niektóre z nich były chwalone przez graczy za wygodne możliwości rozgrywki. Funkcja zgrupowanej armii, która zmniejsza obciążenie kontrolą i zapewnia zabawę oraz głębię strategiczną, jest jednym z tych przykładów. Planujemy wprowadzić dobrze przyjęte funkcje, takie jak ta, do regularnej rozgrywki i udostępniać je we wszystkich sezonach, by więcej graczy mogło cieszyć się tym doświadczeniem. Rozważamy również sposoby na ulepszenie zawartości sezonów, w których pierwotnie się pojawiły, aby zachować ich unikalność. To jest moim zdaniem, bardzo przydatna zmiana. Myślę, że funkcje zgrupowanych armii powinny być dostępne w każdym sezonie. Mi się ta opcja bardzo podobała. W ten sposób gracze, którzy nie mają 5 legionów kawalerii, nie mają 10 bohaterów od kawalerii, żeby grać tymi 5 legionami kawalerii, mogą wystawić swojego Bakshiego i Emrysa i mogą skorzystać w sposób użyteczny ze swoich legionów kawalerii. Dla kawalerii te zgrupowane armie są naprawdę plusem. Jeśli chodzi o piechotę, to ta funkcja jest do dupy, no bo będąc w takiej zgrupowanej armii, dowodząc taką zgrupowaną armią piechoty, w której jest 5 legionów piechoty, taką zgrupowaną armię złożoną z 5 legionów piechoty może zatrzymać 1 legion piechoty. No i tak naprawdę wszystkie te 5 legionów w tej zgrupowanej armii otrzymują obrażenia obszarowe, otrzymują na łeb wszystkim w tym samym czasie. No i nierzadko bywało tak, że taka zgrupowana armia ginęła szybciej od tego 1 legionu piechoty, który taką zgrupowaną armię zatrzymywał. Więc jak piechoty do zgrupowanych armii dawać nie lubiłem, tak jeśli chodzi o kawalerię, to jest naprawdę przepiękna zmiana. Przejdźmy dalej. Pytanie 7. Również bardzo ciekawe dla wielu graczy. Mnie nie dotyczy, ale sobie o nie zahaczymy, bo jest bardzo istotne. Jest bardzo istotne, jeśli chodzi o taki aspekt rozwoju, o taki aspekt siedzenia w tych najmocniejszych królestwach. Pytanie brzmi następująco. Kiedy osiąga się maksymalny poziom honorowego członkostwa, nie ma nic, co można zrobić z nadwyżką punktów honoru. Chodzi o VIP oczywiście, dla tych, którzy nie wiedzą, że punkty honoru w tej grze są często nazywane VIP-em. No i główne pytanie brzmi, czy dodacie więcej poziomów członkostwa? Odpowiedź: planujemy wprowadzić tryb specjalnego członkostwa, który pozwoli wydawać nadmiar punktów honoru bez dodawania nowych poziomów członkostwa, co wpłynęłoby na obecne zbalansowanie. Po osiągnięciu określonego poziomu honorowego członkostwa będziesz mógł ulepszyć je do specjalnego członkostwa, który odblokuje nowy sklep z efektami kosmetycznymi. Będziesz mógł wymienić punkty honoru na punkty specjalnego członkostwa, które będziesz mógł wydać w sklepie z efektami kosmetycznymi na rzadkie przedmioty dekoracyjne, takie jak animacje marszu, animacje przeniesienia czy dynamiczne ramki awatara. Wszystkie będą dostępne w nadchodzących wersjach. No i teraz co ja sądzę o tej zmianie? Już wam mówię, co macie myśleć, także słuchajcie uważnie. Wprowadzenie większej ilości punktów honoru, czyli większej ilości poziomów VIP, a co za tym idzie, taki gracz otrzymywałby jeszcze więcej bonusów, doprowadziłoby do takiego rozwarstwienia właśnie w poziomach mocy. No i te mocne przymierza, które nie chcą walczyć w dużej części tak naprawdę, które unikają walk z równymi sobie, mieliby jeszcze większą przewagę nad tymi słabszymi, z którymi tak ochoczo walczą. Ja wiem, że wielu z was ma po 10 milionów punktów honoru w ekwipunku, ale jeśli spojrzycie na to właśnie z takiej strony rozwoju gry, to im będzie tutaj więcej takich dysproporcji, które uważam, że i tak już są duże. Szczególnie chodzi tutaj o te ideały. No ale ideały jeszcze można przeżyć, bo to jest tak ukryte dosyć mocno, że nowy gracz o tym tak naprawdę nie będzie wiedział, tak? Ale jeśli chodzi o punkty członkowskie, jeśli chodzi o ten VIP, no to ten VIP jest znany, tak?
Każdy wie, że rozpoczynając grę musicie wbić tam 8 poziom VIP jak najszybciej, żeby mieć 2 kolejki badań, żeby szybciej się rozwijać, więc o VIP-ie każdy słyszy, natomiast o ideałach na początku gry raczej nikt nie będzie wiedział, że coś takiego istnieje. Więc takie oszukanie, nagięcie prawdy, że gra jest dosyć mocno zbalansowana, może pomóc tej grze w rozwoju, prawda? Wiadomo, gra jest pay to winem i każdy, kto zaczyna tę grę, powinien zdawać sobie z tego sprawę, ale jeśli przekroczymy jakąś tą barierę takiego w miarę dobrego smaku, no to ilość nowych graczy, którzy chcieliby zacząć i chcieliby nadgonić obecnych graczy, którzy już tutaj są, no raczej nie będzie rosła, tak? Więc chcąc nie chcąc, jeśli pozwolimy tym nowym graczom na szybsze dogonienie tych starych graczy, jeśli nie będą musieli zbierać 10 milionów punktów, żeby zdobyć VIP-a 20, no to motywacyjnie to zadziała na nich lepiej, bo będą gdzieś tam czuli, że ten cel jest daleko, ale jest osiągalny, a nie będą czuli czegoś takiego, że o kurwa, teraz ja muszę zbierać to przez 5 lat, żeby wbić VIP-a 20, tak? Więc wiadomo, cel, którym jest na przykład ten VIP 15, te piątki, w tej grze są to duże cele, ale są to cele osiągalne, natomiast VIP 20 dla gracza, który by sobie chciał po prostu pograć, mogłoby go to zdemotywować na bez wiary w to, że może, no taki gracz po prostu by się poddał, no i przestałby grać, więc dla gry zmniejszanie tych różnic z jednej strony jest dobre, z drugiej strony wiadomo, im więcej czegoś takiego wprowadzą, tym więcej zarobią, ale no kosztem tych mniejszych graczy, którzy nie przestaną w to grać. No i na koniec końców, ci silni gracze, którzy chcieli mieć przewagę nad tymi, którzy nie wydają, nie będą mieli tej przewagi, bo graczy, którzy nie wydają, w tej grze nie będzie. No ale jeśli chodzi o taką psychologię, to chyba każdy się zgodzi, że jeśli cel jest w zasięgu, no to mamy większą motywację, żeby zrobić coś w tym kierunku. Wiecie, to jest coś takiego, jakby ktoś wam powiedział, żebyście zaczęli teraz od nowa, bo sobie zrobicie, nie wiem, nowe królestwo z ziomkami. No raczej ktoś, kto ma konto już, nie wiem, rok w górę, to raczej nikt o zdrowych zmysłach, no coś takiego nie przystanie, prawda? Przejdźmy dalej, to było pytanie 7, teraz mamy pytanie 8. Proces ulepszania bohatera i pupila bojowego jest zbyt powolny, szczególnie w przypadku pupili bojowych, gdzie mikstura regeneracji i owoce dla pupili są trudne do zdobycia. Czy sprawicie, że będą łatwiej dostępne? Odpowiedź: zwracamy baczną uwagę na potrzeby graczy dotyczące rozwoju bohaterów i pupili bojowych. Niedawno zwiększyliśmy liczbę owoców dla pupili i mikstur poprzez comiesięczne wydarzenia i będziemy nadal zwiększać ilość dostępną poprzez istniejące, także darmowe. Cóż za hojność! Mamy również plany na nowe wydarzenia, które zapewnią więcej tokenów bohatera w przyszłych aktualizacjach. Im więcej, tak, teoretycznie tym lepiej, więc wiadomo, mi ta zmiana nie przeszkadza. A jeśli chodzi o pupile, to no jest to dosyć trudne. Bardzo jest to losowe. Wiecie, ja się cieszę z każdego dodatkowego tokena, ale tak naprawdę to jak na free to playa, ja na swoich bohaterów nie narzekam. Powiem wam w tajemnicy nawet, że póki co obecnie z bohaterów, których mamy dostępnych, nieliczna ilość przebudzeń jest tak naprawdę OP i mnie to tak naprawdę cieszy, tak, bo nie wymusza to tak na nas pośrednio przebudzania tych bohaterów, żeby mieć całkiem dobre osiągi, całkiem dobre wyniki. Już słyszę, jak ktoś na klawiaturze sobie klika. Co ty pierdolisz? Przebudzeni bohaterowie są lepsi. Jakby wiadomo, że są lepsi, ale mówię, że bohaterem, który ma na przykład 5, 5, 5, 1, również można osiągnąć dobre wyniki. No i właśnie ja, czy chociażby wspomniany wcześniej Lugarok, był tego idealnym przykładem. Na szczęście ta gra to nie jest Rise of Kingdoms, gdzie się wszyscy przytulamy. Tutaj jeszcze dochodzi ten aspekt skillowy, który polega tylko i wyłącznie na tym, żeby nie dostać fokusu od 10 legionów przeciwnika. Więc tutaj można jeszcze to jakoś ograć. Natomiast jeśli chodzi o legiony piechoty, to tak, tutaj powiedziałbym, że przebudzenie mają naprawdę ogromną wartość. No bo grając piechotą nie mamy tego jak ograć, zawsze dostaniemy na łeb od przeciwników, więc tutaj jak najbardziej każdy ułamek procenta statystyk jest bardzo mile widziany. Przejdźmy do pytania 9. W sezonach, w których eksploracja mgły jest częścią rozgrywki,
zdobycie wszystkich nagród z eksploracji wiosek, jaskiń i obozów jest czasochłonne. Trafne spostrzeżenie. Czy ułatwicie to w przyszłości? Odpowiedź. W przyszłości wprowadzimy następujące zmiany. Wprowadzenie nowego systemu opartego na lokacji, nazwa do ustalenia, który będzie oferował stałą liczbę zadań do wykonania każdego dnia. Punkty eksploracji takie jak wioski, jaskinie i obozy pojawią się jako zadania w systemie. Jednocześnie znacznie zwiększymy liczbę punktów do eksploracji na mapie i zwiększymy nagrody przyznawane przez każdą lokację do eksploracji, aby uczynić ten proces bardziej efektywny. Mamy nadzieję, że te zmiany sprawią, że eksploracja będzie mniej uciążliwa i zapewni przyjemniejsze doświadczenia. O ile sama mgła nie jest problemem dzięki automatycznym zwiadowcom, o tyle klikanie w te wioski uważam, że jest to totalnie niepotrzebne. No i zamiast tracić czas na klikanie wiosek, tak naprawdę powinniśmy mieć przycisk odbierz wszystkie nagrody. No i tak to powinno moim zdaniem wyglądać. Kto chce, powinien móc się bawić w jaskiniach, jeśli chce, a jeśli nie chce, to też powinien być przycisk, żeby pominąć wszystkie jaskinie i dostać te najsłabsze nagrody. Szczerze mówiąc, nie jest to efektywne moim zdaniem i miejmy nadzieję, że to zmienią. Przejdźmy do pytania 10, które jest ostatnie. Najlepsi gracze w każdej krainie obecnie jako jedyni mogą brać udział w elitarnych najazdach na behemoty. I to zwykle oni zdobywają nagrody w postaci ramek awatara za elitarne najazdy, co sprawia, że ramki te są niedostępne dla większości graczy. Czy to naprawicie? Teraz to jest bardzo ważne pytanie, bo moim zdaniem tutaj nie ma absolutnie nic do naprawiania, ale podejrzewam, że jeśli ktoś sobie poszedł do jakiegoś mocniejszego przymierza i nie jest jakimś topowym graczem, ale uważa się za takiego, bo jest, nie wiem, 70 w nim pod względem zasług, ale nie wpuszczają go na elitarne najazdy na behemoty, no to wtedy taki gracz może czuć się smutny, że nie jest doceniany za to, że jest 70 w rankingu, no i że nie dostanie tej ramki. No i zobaczmy, jaką mamy tutaj odpowiedź. Rozważamy wprowadzenie następujących zmian. Każdy gracz, który ukończy elitarny najazd, otrzyma stałą ramkę awatara. Zamiast ramek awatara dostępnych tylko dla pierwszych graczy, którzy ukończą elitarny najazd na serwerze sezonowym. Więc w tym momencie nagroda, którą były ramki na przykład smoka, są totalnie bezużyteczne, no bo jeśli wasz kamp wygra KVK i powiedzieli wam, dobra ziomki, dostaniecie ramkę, a my bierzemy smoka i nagrodę sezonową, bierzemy 2 bursztyny, wy dostaniecie ramkę, no to w tym momencie ktoś, kto się zgodził na taki układ, dostał w tym momencie właśnie melon na pysk, bo teraz te ramki będą dostępne dla każdego. Dla każdego, kto weźmie udział w tym najeździe. To nie są ramki, z tego co tutaj rozumiem, dla całego przymierza, tylko trzeba ukończyć ten najazd, tak? Więc to nie jest tak, że wasze przymierze zrobi, was nie będzie na tym najeździe, no i ramkę dostaniecie. Więc podejrzewam, że będzie dużo zabawy z behemotami. Natomiast idąc dalej, jednocześnie, aby zachować wyjątkowość bycia pierwszym graczem na serwerze, który ukończy elitarny najazd, ramki awatara przyznawane tym graczom będą miały specjalne efekty wizualne. Mamy nadzieję, że zachęci to wszystkich do udziału w elitarnych najazdach, jednocześnie zapewniając wyjątkowe poczucie osiągnięcia elitarnym graczom. Co ja sądzę o tej zmianie teraz, tak? Myślę, że to będzie z jednej strony takie zabranie tej elitarności, jeśli ktoś miał te ramki, bo teraz więcej osób będzie mogło mieć te ramki. Z drugiej strony będziemy mieli specjalne ramki z efektami wizualnymi dla tych graczy, którzy ukończą taki rajd jako pierwsi, więc trochę takie kręcenie się w kółko, no bo jedni gracze byli smutni, że nie mają ramek, więc odpowiedź deweloperów jest taka, słuchajcie, teraz każdy będzie mógł mieć taką ramkę, więc nie będziecie tutaj gorsi. Natomiast teraz zamiast tych zwykłych ramek będą jakieś ramki z efektami wizualnymi, więc teraz ponownie ci gracze, którzy dostaną te zwykłe ramki, będą smutni, że nie mają tych specjalnych ramek. No i jestem ciekaw, czy tutaj postawimy te granice, czy może za kilka tam patchy dostaniemy informację, że komuś było smutno, że nie ma animowanej ramki, no i teraz te ramki będą dla każdego. Ja jestem przeciwnikiem czegoś takiego, uważam, że coś takiego właśnie jak ramki, które tutaj nie dają żadnych bonusów, a jednak pokazują jakiś prestiż,
czy to samego przymierza, czy to samego gracza, powinno być zachowane w takiej formie jak jest, a nie coś takiego, że takie ramki są dla wszystkich, tak? A moim zdaniem właśnie taki elitaryzm w postaci właśnie ramek, w postaci nawet tych skinów do miast powinien być, tak? Powinien być. No bo jednak daje to jakieś poczucie wyjątkowości, więc tutaj może zakończymy ten jakże długi odcinek, niemalże podcast. Natomiast jeśli chodzi o te zmiany, jeśli chodzi o te pytania i odpowiedzi, to widzicie, że naprawdę są dosyć ciekawe. Mamy tutaj sporo konkretów. Mamy oczywiście jakieś plany na przyszłość, których nie lubię, które... O tutaj, ten 4. punkt. To są plany na przyszłość, ale jeśli chodzi o większość punktów, są tutaj naprawdę spoko konkrety. Pominąłem jedynie pytania z migracją, no bo tutaj sam system się zmienia, więc raczej dla zwykłego gracza sam system królestw i punktacji migracji, więc raczej dla zwykłego gracza tutaj nic ciekawego. Natomiast reszta tych pytań i odpowiedzi, naprawdę jest tutaj kilka bęgerków. Większość w sumie to dla mnie bęgerki, tak? Zgrupowane armie, zmiany w strzelcach, jakieś tam nagrody dla członków przymierza za aktywność, konkrety z VIP-em. Wiadomo, że niektórzy będą tutaj podzieleni, że powinny być większe poziomy. Ja uważam, że nie powinno być. No, w komentarzu możecie napisać, dlaczego powinny być. Więcej tokenów, więcej mikstur regeneracji, zawsze spoko. Mniej klikania wiosek, mega zmiana. No i te ramki tutaj, powiem wam szczerze, że mi się ta zmiana tak nie podoba. Fajnie, że jednak zostanie coś takiego prestiżowego w postaci tych specjalnych wizualizacji, specjalnych efektów ramek. Więc to takie średnie, ale większość tego maila jestem naprawdę zachwycony, bo w końcu tak jakby mocniej zaczęli słuchać graczy, tak? No i oczywiście zmiany w bastionach, które są przepotężne, więc jak mogłem pominąć zmiany w bastionach? Więc naprawdę to Q&A jest game changerem, a jest to 16 Q&A. Gdyby to był cały update, cały tutaj właśnie patch notes, dałbym tutaj notkę nawet 8, 9 na 10, nie? Bo tutaj są same bęgierki, takie bardzo ważne zmiany. A przede wszystkim zmiany, których chce community, tak? Których chcą gracze. Więc tym bardziej jestem pod wrażeniem, nie? Także poznaliście zmiany, które będą nadchodzić. Jedne zmiany wejdą już 15 maja. Na drugie zmiany będziemy musieli poczekać nie wiadomo ile, ale miejmy nadzieję, że warto będzie na to czekać. W każdym razie ja się tu z wami żegnam, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.